No są takie poranki jak dzisiaj, że człowiek wstaje, leje deszcz i ma w ogóle zjazd wszystkiego i mu się absolutnie nic nie chce. I w miłości chodzi o to, że taki poranek i taki stan nie ma żadnego znaczenia. I o tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek. Dzień dobry, szczęść Boże, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Ballady i romanse. Chciałbym powiedzieć o trzech, według mnie, bardzo ważnych i bardzo istotnych celach, zasadach, regułach, dlaczego randkować. Jeżeli pamiętacie, a jeżeli nie pamiętacie, to sobie obejrzyjcie, w zeszłym roku, w pierwszym sezonie, był taki odcinek o randkowaniu i o tym w ogóle po co randkować. I tym się nie będziemy zajmować, tylko chciałbym, żebyśmy zobaczyli, skoro już wiemy po co randkować, to jak zrealizować te cele. Otóż, moi drodzy, jaka jest pierwsza zasada randkowania? Zabrzmi to głupio, ale zasada jest wzięta od benedyktynów. I mogłoby się wydawać, że trochę to dziwne, no bo co mogą benedyktyni wiedzieć o randkowaniu? Ale zasada się, myślę, bardzo przyda. Zasada brzmi, starożytna zasada świętego Benedykta, ora et labora. To znaczy, módl się i pracuj. I moi drodzy, to jest, uważam, fundamentalna zasada randkowania, chociaż może się wydawać, że ona nie ma nic wspólnego z randkowaniem. O co chodzi? Po pierwsze, randkowanie jest i powinno być i musi być, jeśli ma osiągnąć swój zamierzony cel, pracą. I ja wiem, że kiedy myślimy o randkach, a szczególnie o pierwszych randkach, to myślimy przecież, matko, niech ojciec nie zabija tego romantycznego i tego takiego spontanicznego i tak dalej. Ja nie mówię, żeby nie było romantycznie i spontanicznie, ale, moi drodzy, jeżeli randkowanie, a randkowanie powinno trwać przez tak naprawdę całe życie, że tak powiem, przedmałżeńskie i potem całe życie małżeńskie, jeżeli randkowanie ma osiągnąć cel, to ono jest budowaniem związku. I chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić, żebyście myśląc o tym, w jaki sposób, jeżeli macie jakąś już na przykład, no ten taki tak zwany obiekt, z którym budujecie jakiś związek, czy wy, że tak powiem, robicie to w sposób zaplanowany. I oczywiście nie chodzi mi o to, że trzeba mieć na kartce rozpisane wszystkie rzeczy, które trzeba zrobić w trakcie randki, tylko w czym rzecz? Randkowanie jest budowaniem związku. Nie jest po prostu spędzaniem czasu, nie jest karmieniem uczuć, a to jest w ogóle najczęstsza rzecz, że mamy po prostu uczucia tęsknoty i uczucia bliskości. Tak fajnie, jak jesteśmy razem, wtedy te uczucia się tak spełniają i mam to wszystko tam tak, jak trzeba. Nie. Randkowanie jest robotą, jest budowaniem związku. W drugiej i trzeciej zasadzie opowiem o tym, jakie są te podstawowe roboty, które trzeba zrobić. Ale jakby pierwszą rzeczą jest to, że nie traktuj randkowania tylko i wyłącznie jako nic nieznaczącej przyjemności przebywania z drugą osobą. Tylko chcesz z nią zbudować związek na całe życie, a to jest cholernie ciężka praca. I moi drodzy, bo ja to widziałem już 1000 razy u siebie, bo też miałem te swoje czasy, kiedy mi się zdarzało w młodości mej randkować, ale też to widzę u ludzi bardzo często, że ludzie de facto nie wykonują żadnej roboty w trakcie randkowania. Że ludzie, że tak powiem, po prostu mija im ten czas, mijają im te spotkania na robieniu niczego, na robieniu przyjemności, na robieniu rzeczy, no w ogóle fajnych, bo to jest bycie razem jest fajne, ale to jest pewnego rodzaju praca, bo jakby na czym między innymi ma polegać ten konkret, o który się warto zapytać, w sensie, czy ja pracuję w związku? Powinien polegać przede wszystkim na jednym bardzo prostym pytaniu. Spójrz na siebie teraz, tak jaki jesteś dzisiaj, taka jaka jesteś dzisiaj. Spójrz na siebie 2 tygodnie temu albo 3 tygodnie temu i zadaj sobie pytanie, czy potrafisz zobaczyć bardzo konkretną rzecz, w której jesteś kimś lepszym po tych 2 tygodniach i czy potrafisz nazwać, że jakiś wasz sposób bycia, to co ten ktoś ci mówi, to jak z tobą postępuje, to co robi, to czy to sprawia, że ty jesteś kimś lepszym, piękniejszym, cierpliwszym, wyrozumialszym i tak dalej. Tylko błagam, nie na zasadzie ja się przy niej czuję znacznie lepszym człowiekiem. To są wszystko uczucia, to są wszystko poczucia, które w ogóle są fajne. Jak jesteś z kimś cudownym, to pewnie, że się czujesz w ogóle lepiej. Nie chodzi mi o to, tylko konkret. Czy bycie z tym kimś, czy to, co ta druga osoba z tobą robi, a oczywiście tak samo w drugą stronę, to, co ty z nią robisz, to czy to sprawia bardzo konkretne rzeczy, w których stajesz się lepszym człowiekiem. Moi drodzy, Pan Bóg wymyślił małżeństwo z jednego prostego powodu i wymyślił wszystkie związki w ogóle, tak samo przyjaźnie, z jednego prostego powodu. Dzięki nim my się mamy stać tym, kim mamy być, czyli mamy być po prostu doskonałymi, umiejącymi kochać, pięknymi, cudownymi ludźmi.
Jeżeli jakaś relacja, jakaś przyjaźń do tego nie prowadzi, to znaczy, że ona nie spełnia swojej roli. I kochani, nie można tu bazować na tym, że mnie jest tak dobrze z nim i ja się przy nim wtedy czuję taka piękna i potrzebna, albo mnie jest tak dobrze z nią, bo wtedy się czuję mężczyzną i mam się kim zaopiekować. No i w ogóle wszystko strasznie fajnie i te uczucia są strasznie fajne, ale na tym nie zbudujesz małżeństwa. Na tym nie zbudujesz związku, którego, przepraszam, że to powiem w taki sposób, ale bramy piekielne nie przemogą. A tak się stanie wtedy, kiedy będziecie nawzajem siebie prowadzić do dobra. I to jest właśnie robota w związku, a jej oczywiście też nie da się wykonać bez tej drugiej rzeczy, czyli bez modlitwy. Moi drodzy, ten cały proces budowania związku, w sensie oczywiście z punktu widzenia chrześcijan, a z takiego punktu widzenia to mówię, nie da się go zrobić bez Pana Boga. Pytanie jest, czy się modlicie razem. Pytanie jest, czy razem próbujecie, żeby Pana Boga w to wprzągać. I nie chodzi mi tylko w takim sensie, czy ty się sama tam modlisz o to, żeby Pan Bóg pomógł temu związkowi, czy on sam tam się modli. Tylko czy robicie to razem. Ja wiem, w niektórych związkach na przykład może być jedna strona, która nie bardzo jest wierząca. I to jest tym bardziej wtedy ważne, żeby tego Pana Boga próbować wprowadzić w ten związek. Kochani, nie chciałbym wchodzić w temat tego, czy da się zbudować związek z osobą niewierzącą, bo to pewnie będzie inny temat naszych odcinków, bo ja jestem przekonany, że to jest możliwe, ale to jest niezwykle trudne. W sensie prawie niemożliwe. Że czasem się udaje, ale to jest prawie niemożliwe. A to znaczy, że jeżeli Pana Boga nie wpuścicie w ten związek, to z tego po prostu nic nie wyjdzie. I ta pierwsza zasada, ja wiem, że ona brzmi tak trochę niekonkretnie, musicie mi to wybaczyć, bo będą dwie konkretne następne zasady jakby o bardzo konkretnych działaniach. Ale pierwsza musi być podjęta w takim sensie, żebyśmy mieli ustawioną pewną perspektywę. Związek jest pracą do wykonania i związek musi być zanurzony w tym, który wymyślił związki, czyli w Panu Bogu. I jeżeli Twoje randkowanie nie jest żadną pracą, nie jest wykonywaniem budowania związku bardzo realnego, które potrafisz nazwać, to się po prostu rozpadnie.